Witam wszystkich na moim kanale Gameball. Dzisiaj służba osobowa Warszawa Kroków, Skierniewice. Na razie jestem jeszcze na auto. Czekam aż ruszy skład. Zawsze przejmowanie składu od bota jest problematyczne. O, teraz wyłączymy i pokażę dzisiaj, jak jeździć na tempomacie. Tu włączamy aktywację tempomatu i teraz możemy 120. Szukamy odpowiedniej cyfry 120 i praktycznie spacją zbijamy i tutaj praktycznie można operować na tempomacie, nie bawić się w nastawniki. Można praktycznie do zera, ten tempomat może nam skład wyhamować. No chyba że w przypadku nagłych hamowań, czy potrzebujemy większej sprawności hamulca, możemy wtedy użyć 9 i 3 na klawiaturze numerycznej i hamować hamulcem zasadniczym, czyli pneumatycznym. Wtedy wydajność hamowania jest lepsza. Spacja. No widzimy, zbliżamy się, mamy 1,5 km, 1,4 do stacji. Nadal mamy Vmax. Stopniowo możemy prędkość sobie tracić. O, w tej chwili naciskam nawet do 50 można wcisnąć przycisk. O, wcisnąłem 50, skład nam wyhamuje. 40. No, trochę za szybko tą 40 wcisłem, jeszcze podciągnijmy. O, jak gdzieś się peron się będzie zaczynać. O, już 40 możemy. I widzimy. I co kawałek, spacja, zbijamy czuwek, spacja. Znowu, a już 35. Tu jest przycisk minus, czyli o 5 zmniejszamy. O, i możemy już 0 praktycznie nacisnąć. I w tej chwili skład powinien wyhamować do 0. Pod samym krzyżem stanęliśmy i klawisz I, ponieważ peron jest po lewej stronie. Obejrzyjmy nasz składzik sobie, korzystając z przerwy. No jakoś za bardzo odjechałem. Wejdźmy do składu i literka O. I w tej chwili dajemy 40. Ale musimy zadanie moc zadać. No już zadałem moc na całego. Możemy 120 poruszać się, czyli śmiało naciskamy guzik 120. Pamiętajmy, tempomat tu włączamy, aktywacja tempomatu jest i później możemy praktycznie nie używać nic innego. To jest taki mój sposób, jest to, nie wiem czy prawidłowy sposób, czy jadący tym elfem bodajże maszyniści też tak robią. No, w grze komputerowej w każdym razie można tak polegać w 100% na tempomacie. Zadajnik jest na utrzymaniu. Zobaczmy milanówek, a my najbliższe miejsce mamy za 2,5 km.
Tu oprócz tych prędkości, które tu są 160, 140, 120, możemy na takie w połówki wejść. Na przykład jak naciśniemy teraz, w tej chwili mamy 120, byśmy nacisnęli plus, no to by było 125. A w tej chwili zbliżamy się do Milanówka, dlatego 70 nacisnąłem, żeby wytracić tą prędkość. Może zbyt wcześnie. Widzimy światło żółte na sygnalizatorze, czyli jeżeli miniemy ten sygnalizator, to na kolejnym jest najprawdopodobniej czerwone. Oczywiście tutaj ta grafika wyświetla nam Vmax, czyli teoretycznie możemy już przyhamować, bo 200 metrów. W zasadzie 40 już wcisnąłem. 30. Już możemy stanąć, to naciskam 0 i otwieramy znowu peron po lewej stronie, czyli naciskam klawisz I. O, i widzimy, stanęliśmy. Poszukam otwieranie drzwi, wycieraczek znowu szukam, wycieraczki. Literką O zamykamy drzwi. No fajnie, że dodali ten gwizdek autorzy gry i możemy zadajnik mocy 40 i plusik na klawiaturze numerycznej. Na razie 40. Grodzisk Mazowiecki, następna stacja. Mamy dzisiaj krótki scenariusz. Nie rozpędzam się, dlatego że widzimy, jest żółte światło. Spacja, zbijamy czuwak. No, możemy podkręcić do 50, żeby nie robić sobie opóźnienia. Rozkłady w tej chwili też już są fajnie zrobione. Można sobie przewinąć i jest to tak, jak odłożymy ten tak w tej chwili jest rozkład. Nie tak jak poprzednio, że zawsze na pierwszej stronie on był. No, trochę się wleczemy. Plusikiem, o, teraz mamy 50. Spacją zmienimy czuwak i wciśniemy plusik. I mamy 55. Czyli następny sygnalizator obniży nam prędkość do 60 km na godzinę. No, rozpadało się w grze. Mam nadzieję, że na majówkę w naszym prawdziwym świecie nie będzie takich deszczów, że to tylko takie opady w grze. No, może trochę zbyt asekurancko jadę, ale o, już ten 60 będzie do samego Grodziska. Literka H, sygnał dźwiękowy i J także, RP1 bodajże, RP2.
spację. Zbijamy czuwak. No już możemy 50 wcisnąć, dojeżdżamy do peronu. Widzimy obok Pendolino nam mignie tylko. No a my prowadzimy w tej chwili pociąg lokalny. 40. No ale teraz 2 razy minus wcisnąłem, to 30. I 0 już możemy. No i literka I. No spoko. Kolejny skład. Literka O. Zamykamy. I 60 możemy dać i nastawnik plusik przytrzymujemy i moc zadana będzie do tych właśnie 60 km, które mamy, które wcisnęliśmy na tempomacie. I pociąg tam się praktycznie sam rozpędza. Moc zadana jest na 50%. Dlatego w niektórych składach tam towarowych mówiłem, żeby zadawać na 50%, wtedy jest to moc, która nie powoduje uślizgu kół. Nie ma potrzeby wtedy używać piasecznicy. O, już mamy 100 w tej chwili, no to wciskamy guzik 100. Przegapiłem. Spacja, czuwak. O, już mamy 120. Nawet 130 już. No, skład chyba 160, zaraz będzie prędkość podniesiona, ale to już chyba nie dla tego składu. Chociaż tu Vmax gdzieś pisało, ale nie widzę w tej chwili. Jeszcze do 130 naciskam plusikiem, o 5 podnoszę. No, tak jak mówiłem, nasz skład jest tylko do 130. Mimo że na szlaku można w tej chwili 160. No, najbliższe miejsce zatrzymania mamy za 2,8 km. Jak torów, jak dobrze przeczytałem. Już możemy 70 wciskam i hamulcem elektropneumatycznym wytracimy tą prędkość. Jak widać, nie ma potrzeby używania w ogóle hamulca pneumatycznego. Otóż peron z lewej strony się zaczyna. Dla nas dopiero. Dla nas będzie peron po prawej stronie.
No, zbliżamy się, już nas informuje napis ostrzegawczy. 40 wcisnąłem w tym momencie. I 0 wcisnąłem. I przed samym krzyżem powinniśmy się zatrzymać. Mam nadzieję, że go nie przeszczelimy. I z prawej strony. No, trochę bym przecenił możliwości Elfa. No, jest też aura deszczowa, to być może też to ma wpływ na długość drogi hamowania. Literka O. Zamykamy drzwi. Wciskamy te, nie wiem, na początek 70 i plus zadajnikiem mocy. Ktoś nam ustawił źle semafor, ale to nie nasz problem. 120 w tej chwili naciskam. Czuwak. No i 2 razy plusem, bo w tej chwili mam 120, 125 i 130. I tutaj możemy tą prędkość naszą też sprawdzić. Tutaj jest w tym miejscu, jaka jest na tempomacie prędkość. I przy mocy zadanej 50% to już bardziej nie da się zwiększyć mocy, jest na 50%. I bardzo fajnie można przyspieszać bez żadnego uślizgu kół, nie stosując piasecznic. Nie wiem, jak to się ma do realizmu, no ale skład mamy dzisiaj stosunkowo krótki, 74 metry i o masie całkowitej czy dopuszczalnej. Proszę mnie poprawić, czy to masa dopuszczalna czy całkowita. 135 ton. Znowu czuwak, bardzo gęsto są na trasie. No ładnie, taka pora wschodu. 31 stycznia 16:45, czyli dość szybki wschód słońca. Znowu czuwak. No ostatnio opowiadałem o Dragonie. Tu też nie lepiej jest. Też są takie okienko małe na środku i 2 duże słupki. No ciekawe, jak maszyniści się czują w Elfie. No ale być może dzięki tym słupkom są bezpieczniejsi w razie jakiegoś zderzenia. Dobrze, możemy już hamować. Naciskam 50. Nawet już 40 przewiduję, że no nie dojechaliśmy do stacji, czas mieliśmy całkiem dobry. Zobaczmy wykres. No bardzo ładnie, bezbłędnie przejechaliśmy. No to tyle z mojego, powiedzmy, samouczka na temat jazdy na tempomacie w Elfach. Dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do kolejnych moich produkcji.